My nie żyjemy po to, żeby jeść. Jemy po to, żeby żyć. Masz się najeść i być syty, a nie cały czas musisz podjadać. To, co jest wyprodukowane w konwencji, praktycznie 30% się marnuje. To znaczy, że 30% się produkuje za dużo. Druga sprawa, czy nie lepiej mniej produkować, a bardziej wartościowe? Cały czas ludzie piszą jakieś polecenie do mnie. Ja mam rzesze fanów na mój kanał i często mówią, że powinieneś jechać na Bawarski. Najszczęśliwsi są ludzie ci, którzy mają 12 godzin na dobę zajęcia, bo nie mają czasu na wydawanie pieniędzy. Nikt nam nie zazdrości roboty. Trochę zazdroszczą tego tej sławy, tak, nie? Ale roboty nikt nie zazdrości. Się zaczynało tak. Ja tu się urodziłem, w gospodarstwie. Od samych młodych lat pracowaliśmy. Tata mówi, kończyłeś 12 lat, kosa i do roboty, nie? I już do koszenia. Jak skończyłem technikum rolnicze, poszedłem do pracy do Pegerów. I w Pegerach po prostu tam było już rolnictwo wysoko rozwinięte, nie? Bardzo chemiczne. I właściwie zauważyłem, że czym więcej chemii stosujesz, tym jej więcej potrzebujesz. Co drugie ciele zdychało, coś zawsze było problem u zwierząt, problem na polu, bardzo dużo szkodników. Tak jakby idziesz w kierunku samozagłady. Dlaczego Pegery padły wszystko, nie? Przez chemię. Te laguny, te gnojowicy, ani żadnego ptaka, ani żadnego owadu, a smród nie do wytrzymania. No, A to jesteś encyklopedia. No. To znaczy, że jesteś bardzo poważna osoba, tak? No praktycznie mnie wszyscy znają, jako rolnicy ekologiczni to mnie wszyscy znają na ogół. Cała historia rolnictwa ekologicznego. To są pierwsi rolnicy ekologiczni w 1990 roku. Także nas było tutaj 27 w kraju. Założyliśmy takie swoje stowarzyszenie kujawsko-pomorskie, gdzie mamy tutaj około 150 rolników ekologicznych, tu wokół nas. I produkują właściwie pod nasze potrzeby naszej przetwórni. Czy ja mogę zapytać o tej bardzo jasny, zielony kolory, ten sweter? Bo czy to jest taka znak ekologii? Kto wybrał ten kolor? To jest syna działanie. Ja pojechałem, najpierw z nim pojechałem na targi, jedne targi, drugie targi. Mieliśmy stoisko, siedzieliśmy, a on mówi, tata, my tu siedzimy 3 dni. Zapłaciliśmy kupę pieniędzy, a ja na Facebooku przez 10 minut robię więcej jak tutaj na tych targach. On założył ten sklep ekologiczny. To jest mój pojazd, którym ja właściwie się cały czas poruszam. Jest na baterię. Baterię to ja dodatkowo jeszcze dorobiłem. I Bruno przychodzi do mnie, zapinamy, jedziemy. I on ciągnie mnie i jedziemy, nie? No tak 25 na godzinę. A mieszkasz blisko, więc to No taki... tu mamy 800 metrów, nie? Ale tu mamy krowy z tyłu, kury są, a właściwie prąd mamy za darmo, bo ładuje się na tych panelach. Tu w latach 60. była taka baza SKR-u. Były maszyny i ciągniki, tu był warsztat, tu było biuro. Rolnicy tu zamawiali usługi. Ci traktorzyści brali maszyny i pracowali w gospodarstwach tych, które tutaj były we wsi. We wsi było około 80 gospodarstw ekologicznych. Było, teraz jest trochę mniej. Ja w 90 roku robiłem spis rolny, to mieliśmy tutaj 400 krów i 2000 świń. A teraz mamy 2 nasze krowy tutaj, a świń może z 15. Po prostu rolnictwo na wsi tak jakby ginie. To chodźmy na zakład. O, tutaj akurat robimy teraz kawę, No tak, kawę no to jest- orkiszowo. Coś para, jakbyś asfalt czy coś. Kawa orkiszowa to jest po prostu, podgrzewamy ziarno orkiszu do 210-215 stopni i tu jest ono chłodzone i hartowane, nie? To jest taka maszyna, po prostu gdzie się podgrzewa do 210 stopni i po prostu z takiego ziarna powstaje takie ziarno. Bo święta Hildegarda w XII wieku właśnie mówiła o tym, że kawa orkiszowa, spalone ziarno, uspokaja przewód pokarmowy. A kawy te, które są tak jakby prawdziwymi kawami,
drażnią nam przewód pokarmowy i człowiek jest bardziej agresywny, a ten bardziej śpiący. Ale jest kafeiny tam? Nie ma. Kiedyś kawa to było, mówiło no zawsze, że na wsi, że kawa stoi na placie. Plata to było piec. Stary piec taki, no, który był zawsze w każdej kuchni. I kawa stała na placie. Można ją było pić samą, z cukrem, z mlekiem. I jak kto woli, gorąco, zimno. I ta kawa cały czas, ten czajnik, pierwsza rzecz jak gospodyni wstawała, to robiła czajnik kawy. Szłeś na pole, w kankę brałeś kawę. I ta kawa tak jakby była popularna. Teraz przyszły słodkie napoje i wyparły kawę. Tutaj mam ciekawostkę. Tu jak dzieci przyjeżdżają do nas, to pokazuję jak wygląda jajko niespodzianka. I tak wygląda jajko niespodzianka. To są zielononóżki, to są polskie rasy, które... I teraz, żeby taki kurczak się z jajka wylął, to musi być temperatura 38 stopni przez 21 dni. I z jajka, tak jak można powiedzieć, że w jajku tkwi tajemnica życia. Tylko nie wiadomo, czy to kogut. Mówią, że jak jest jajko zaokrąglone, to będzie kokoszka. Jak jest z czubkiem, to kogut. Tu już mamy większe, które już mają kilka dni. No, trzeba mieć wszelkiego rodzaju uprawnienia, żeby lęgnąć sobie kurczaki, nie? Bo tu chodzi o to, żeby jak najmniej ludzi hodowało kury, nie? Żeby się zaopatrywali w sklepach. Kiedyś taki artykuł, taki dziennikarz mi napisał, że Babalski do sklepu idzie tylko po sól. Ja tam nie lubię chodzić po sklepach, bo w sklepach zawsze kusi. Jak coś zobaczysz, to chcesz, a później jak to kupisz, to i tak nie jesteś szczęśliwy, nie? Bo kiedyś to, co produkowało się w gospodarstwie, to się jadło. I wszyscy kochali to gospodarstwo. Jeszcze pół miasta przyjeżdżały rodziny, żeby coś zjeść z tego gospodarstwa. A teraz się kupuje z marketu i się je z marketu i więcej ludzie kochają market jak gospodarstwo. Dlaczego upadło rolnictwo? Idziemy na zakład. A tu są nasze piękne panie, co ładnie robią, pakują. A tu się robi makaron. Żeby powstał makaron, to najpierw pójdziemy tam, gdzie się robi mąkę. To mąkę się wsypuje do tego pojemnika, miesza z wodą 1:10 i następnie kładzie się do maszyny i maszyna wyciska makaron. Tutaj akurat robimy jasny makaron, biały makaron. Robimy również makarony razowe, które mają więcej błonnika. I później tutaj może zajść bo tu jest wilgotno, bo tu jest około 40. Ja to zawsze mówię, tu jest Afryka. No, jest 40 gorąco, stopni, na pewno. gorąco i Ile stopni? około 40 stopni, nie? Uwaga. Czy to jest wasz najbardziej popularny produkt? Nie, mąki, najbardziej popularne są mąki, nie? A tu dziewczyny pakują orkiszowy, otręby orkiszowe i mamy ten znaczek, nie? Ten znaczek to jest gwarancja produktu ekologicznego i również numer certyfikatu i nazwa jednostki. Musi być tak jakby pełna informacja, również musi być adres producenta, mail, strona. Produkt ekologiczny nie może być anonimowy. Każde zboże, które przychodzi od rolnika, musi być znakowane, żebyśmy my wiedzieli po tym tutaj kodzie, po tym numerze, bo to jest data tak jakby przydatności do spożycia, ale w zeszycie jest zapisane, w którym dniu to było robione i od jakiego rolnika pochodziło to zboże. Jakby poszło to opakowanie do badania i jakby wyszło, że coś jest nie tak, to bardzo łatwo sprawdzić na polu. I dlatego to jest ta mowa od pola do stołu. Konwencjonalni rolnicy krzyczą, bo im to nie pasuje, bo oni wolą, jakby ich produkty były anonimowe. Nie? Tu jest więcej żywych organizmów niż ludzi na świecie. W takiej bryłce. I teraz rolnik ekologiczny musi dbać o to, żeby one się dobrze czuły.
Bo konwencja, rolnik, który nawozi, zabija to życie. I te zabite życie daje mu plon. Ale za chwilę doprowadzi do tego, że będzie martwa gleba. Martwe życie. I właściwie tam już nic nie urośnie. Zapach mielenia już jest zupełnie inny. Ponieważ wszystkie produkty ekologiczne mają taki zapach naturalny. Konwencja nie ma zapachu naturalnego, bo te nawozy sztuczne i środki chemiczne zmieniają smak dlatego my zawsze sprawdzamy smak i jakość, nie? I zapach. I to stwierdza, jak jest dobry zapach i ładnie pachnie, to znaczy, że ekologiczne. My już funkcjonowaliśmy 20 lat bez dopłat. No prawie jesteśmy 20 lat w Unii Europejskiej, a z rolnictwem się stało coś niedobrego. Po prostu te dopłaty spowodowały, że rolnicy mniej hodują, uprawiają takie rośliny, które są bardzo proste, jak kukurydza, rzepak. Dopłaty, ja uważam, że te dopłaty powinny być od tego, co robisz na tym polu, co produkujesz. Czekaj, rolnik jedzie ze zbożem. Boguś nam wiezie żyto. To są rolnicy, którzy po prostu nami współpracują, nie? No i tam masz też rolnik, który już od wielu lat ekologiczny jest. Witaj, kochany. Dobry. A skąd był ten? Z Lubowica. Tak? Z Lubowica. W tym roku jest nadmiar zbóż. Ubiegły rok był dość urodzajny. Druga sprawa, z Ukrainy nam trochę zawaliło, nie? Także nie ma zbytu. Niemcy bardzo dużo brali z naszego zboża. W tym roku nie biorą, bo z Ukrainy mają i tak jest. Tak, więc te zboże po prostu leży gdzieś i czeka na takie... Tak. Z jednego pola to jest. Jednego pola. Ile lat już z nami tym regionie, współpracujesz? tak? 10, nie, 13. No 13 lat z nami współpracuje, widzisz? Kończy. Ty, ale musisz tam wejść, nie? To ty się nie pchaj, daj młodemu! Stale ktoś tam przyjeżdża, ktoś odbiera, przyjeżdża, patrz ile. A jak to było na czasy pandemii, kiedy wszyscy nie mieli... To samo. Czy był chaos? Nie. U nas nie było pandemii. Wszystko było to samo. Było więcej zamówień wtedy. Właściwie było większe zainteresowanie produktami ekologicznymi, bo ludzie mieli więcej czasu, więcej czytali. Nie? Robisz to z Babarski 13 lat, tak? Czy zarabiasz lepiej, czy gorzej? Czy jaka jest różnica? Gorzej zarabiam. Ale mniej wydaje. Tak, ale mniej wydaje. Nie kupuję nawozów. Więcej mi zostaje z tego, co zarobię. Bo mniejsze koszty mam. Ile masz? 7855. A te ekologiczne zbiory są mniejsze niż... No mniejsze. No na pewno są mniejsze, ale na przykład nasz sąsiad ma gospodarstwo konwencjonalne i wszelkie nawozy i tak dalej sypie, a akurat w przypadku żyta mieliśmy plon podobny. A ile masz lat? Ja jestem już pełnoletni. 18. W maju maturę będę pisał. I chcesz być rolnikiem? Tak. W tym celu się kształcę. Ja tak samo. Ja 74 lata. A już jesteś emerytem? Tak, to ja już 4 lata po gwarancji, bo lat, tak jak się śpiewa na pogrzebie, nie? Granica życia jest lat 70, nie? Mocniejszy lat 80, nie? A tak po 70 to już właściwie jedziesz na własną rękę. Nie? I tutaj przychodzi od rolników ekologicznych, a co ciekawostka, my jeszcze przygotowujemy ziarno do siewu, nie? Na przykład idzie owiec do Miąskowskiego, rolnika ekologicznego, nie? Ponieważ daje mi dobry materiał do siewu, żeby mieć dobry materiał później na przetwórstwo, nie? A patrz, paczek zobacz ile jest, nie? Już. Jeszcze będzie takie ze 4-5 palet takich właśnie robimy. I 1000 paczek tygodniowo, średnio tak wychodzi, nie? Tu jest proces czyszczenia ziarna. Tu jest jakby ziarno samoprzy tej dzikiej pszenicy, która już jest przygotowana do oczyszczenia. I tu są różnego rodzaju odpady, nie? Rolnicy przywożą w big bagach i my musimy to doczyścić, ponieważ oni tylko wstępnie czyszczą, a my jeszcze czyścimy dokładnie na tej maszynie, nie?
Patrz, tu jest czyste ziarno. Tu masz, zobacz, lecą odpady. A patrz, jak on uwielbia orkisz, ziarno, nawet ziarno zjada, nie? I patrz, teraz żeby było ziarno dobre, to wąchasz. Musi być przyjemny zapach. I jak jest przyjemny zapach, to znaczy, że ziarno jest ekologiczne. To jest, kiedyś to mówiło, jak się masz Petkusa, to masz Mercedesa. Wieczny. On był produkowany w latach 70. w NRD. I praktycznie cały czas ona chodzi. Ten wygląda nawet starszy wygląda. To jest, jeszcze był produkowany w XIX wieku. To jest ze starego młyna, to jest łuszczarka. Łuszczarka polega na tym, że każde ziarno, które idzie do mielenia, przepuszczamy przez łuszczarkę, ponieważ ona szlifuje ziarno, bo ziarno praktycznie może być jeszcze jakieś zanieczyszczenia w ziarnie i to przepuszczamy przez tą łuszczarkę. Wtedy jest wypucowane ziarno wyczyszczone. Coś takiego tam wpada, a takie coś wychodzi. To jest maszyna Horn. To tak wygląda na początku, Tak. a Tak jest na końcu. A jeszcze co robisz z tej resztki? my nie możemy produkować zgodnie z przepisami teraz nowymi paszy. A rolnicy i tak to biorą dla krów, jako paszę. Ale my musimy mu dać oświadczenie, że dajemy do kompostowania. A że on kompostem krowy karmi, to już nie jest moja sprawa. Wyka. W konwencji już takiej wyki nie ma, bo ona jest przez środki chemiczne zniszczona, a w ekologii jest, to znaczy, że ekologiczne. Tu jeszcze jest druga taka maszyna stara, to jest Perlak. Perlak to jest maszyna, która główne zadanie ma oszlifować ziarno. Żeby płatkę zrobić, trzeba ziarno oszlifować, bo takie surowe ziarno, to by płatka była niesmaczna. Kiedy to był wyprodukowany? To też koniec XVIII-XIX wiek. No. Te stare i lepsze, dokładniejsze. Druga sprawa to jest na małe ilości, a te nowe maszyny są potężne maszyny, dlatego te młyny muszą być takie duże. Nie? A tu jest, no, można powiedzieć, taka trochę zabawka. I ma wydajność w granicach tonę jak na dzień zrobi, to już jest maks. No a teraz młyny są, które przez godzinę robią 10 ton, nie? Tu są nazwiska rolników, także wszystko w zeszycie zapisane, kiedy to przyszło i wszystko także. Czy kiedyś miałeś jakiś problem z rolnikiem, który używał jakiejś chemii i musiałeś im odrzucać ich produkt? Czasem jest taki problem, ponieważ rolnik ma obok rolnika konwencjonalnego. I jak on pryszcze i wiatr jest właśnie, znosi mu z pola, wtedy zaczyna się problem, nie? I też czasem się trafiają takie problemy. A to jest strata dla... Tak, musimy całą tą produkcję wycofać. Jak wyjdzie w produkcie gotowym, że coś nie jest tak, to całą produkcję od tego rolnika musimy wycofać. Ale i o tym rolnicy wiedzą, dlatego pilnują, żeby nikt nie pryskał. Ja mówię zawsze, że rolnikowi idź sąsiadowi powiedz, że ty jak będziesz miał problemy, to ty będziesz musiał płacić. Nie? Dlatego pryszcz, żeby wiatr nie znosił na pole. Nie? Kiedyś 7-hektarowe gospodarstwo utrzymywało całą rodzinę, jeszcze rolnik budował ze 3 chałupy dla dzieci. A teraz właściwie 7 hektarów to jest za mało. Teraz, żeby utrzymać rodzinę, musisz mieć 70. W Stanach około 300. Ja praktycznie cały czas myślę i się zastanawiam właściwie, do czego my doszliśmy. 50 lat rabunkowej gospodarki spowoduje, że będą stepy i pustynie. Kiedyś było takie mądre powiedzenie: daj mu wędkę, nie rybę. A się teraz rozdaje same ryby. Ten kierunek nie ma przyszłości. I to będzie najgorsze, że w pewnym momencie dojdziemy do takiej ściany, gdzie nie będzie można już dalej przekroczyć. I wtedy będziemy musieli liczyć na tych, którzy byli rolnikami ekologicznymi, bo jeszcze będzie jakaś nadzieja, że w tych gospodarstwach jeszcze będzie można gospodarować. Ekologia to nie tylko, że
wytwarzasz, ekologia również jest jak żyjesz, nie? Z czym żyjesz, z kim żyjesz. Tak jakby współpraca, działanie na rzecz dobra, nie? Dla natury, dla człowieka, żeby po nas nikt nie płakał. Żona mówiła, byś ładny dom postawił. Ja mówię, do czego? Mnie dom to tylko potrzebny do spania. A tak jest zakład, jest pole, no to po co stawiać ładny dom, nie? Jak jest, rodzina się kocha, nie, i lubi, to wszyscy są wokół nas. Można powiedzieć, jak ktoś ma źle w domu i się kłócą, nie, to rodzina jest w Anglii. No. No. To jest właśnie to. Jak żona zrobi dobry obiad, to wszyscy przyjadą i zjedzą. No. Pies tu czeka, bo tu się robi płatki, a on uwielbia płatki. Patrz, jak źle powymiatał, to on wszystko sprzątnie. Tam jest to przyżywowane, wyczyszczone i w worku idzie do moczenia. Moczy się tam około 5 do 10 minut. Następnie do rana tu stoi i rano się dopłatkuje i idzie do suszarni. A tu jest mielenie, nie? Przemian. Tam u góry młyn chodzi. Jakbyśmy tu przyszli, nie? I wszystko byłoby ładne, nowe, pomalowane, to znaczy, że nie pracuje, nie? A praktycznie w młynie musi być trochę kurzu, widzisz, cały czas tutaj leci, nie? A tu są chłopacy, którzy pakują, nie? Ja mówię, że najważniejsze jest, nie? Żeby maszyny chodziły, nie? Nieważne, że on stoi, ale maszyna chodzi, nie? Bo jak maszyna stoi, a pracownik pracuje, to znaczy, że nic nie dobrze. Masz płatki owsiane. Masz, Bruno, zobacz, czy dobre. Masz 73 lat, ale ludzie ciągle dzwonią. Słuchaj, gro rolników, żeby zasiać, żeby coś, to muszą zadzwonić do mnie, nie? To jest takich telefonów, to jak czasem sprawdzam, około 300 jest dziennie. Jak ktoś robi z radością, tak można powiedzieć zielonym palcem, to ten produkt ma tak jakby dobrą jakość. I zawsze każdemu, który tu robi, to mówię, pierwsza rzecz, nie wolno przeklinać, bo jak jest przeklęte, to jest złe. Druga sprawa, żeby zawsze wąchał, co pakuje. Pracownicy muszą tak się dobrze czuć, nie? Tu dziewczyny są 3 na emeryturze i pracują dalej. Emeryturę biorą i jeszcze... Ile pracownicy macie? 23 chyba jest na pełny etat. Właściwie, żeby zakład istniał, to wszystko zależy od ludzi, nie? Jak ludzie będą dobrze robić, to będzie zakład istniał. Jak będą źle robić, to będzie wszystko upadać. Zobacz, jak Bruno. On wszystko smakuje. Taki można powiedzieć wegetariański pies. No. Tu płatki sprawdzał, ziarno sprawdzał. Cały czas idzie i sprawdza. Cały czas jest koło mnie i sprawdza. I co ciekawego, jak mnie nie znajdzie, to zaraz leci do domu. Ale stoi hulajnoga, stoi busik, no to on po prostu wie, że tu jestem. Nie? Tu jest mielenie. Podejrzałem z Finlandii, jak robili mąkę razową. Nie? I oni właśnie robili na zasadzie bijakowego młyna. I taki bijakowy młyn również sobie zrobiliśmy. I to jest, tak jakby tu jest siatka i to przez tą siatkę te bijaki po prostu mielą, rozbijają, nie? Bo tamten to był młyn kamieniowy. Aż, tu jest, tutaj. Będziesz kamienie? No. Tu się odsiewa mąkę owsianą. Bo my chyba jedyni w Polsce robimy mąkę owsianą. Jak przyjemny zapach, nie? Jak ciasto. Jak ciasto. Jak coś jesz, to musisz wyczuć smak, z czego to jest zrobione, nie? Ale jak jest zafałszowane jakimiś, można powiedzieć, środkami smakowymi, to praktycznie ci smakuje, ale brzuch będzie cię bolał. Nie? Jak coś w restauracji zjesz i za pół godziny czujesz, że coś nie jest tak, to znaczy, że coś było tam nie tak. Po jedzeniu musisz się czuć dobrze. Tu masz te owsiane, nie? I teraz mogę coś ci powiedzieć na temat ziarna, bo każde ziarno ma energię. Żyto daje spokój, pszenica daje energię słońca, dlatego w zimie więcej pszennych produktów, a nie za dużo. Owiec płodność, a jęczmień mądrość. Dlatego kasza jęczmienna, kiedyś jak się mówiło, jak ktoś poszedł do wojska, to mówiło
się, że musisz wagon kaszy zjeść, to wtedy było mądre wojsko. Tu jest cały sposób handlowania i właściwie na bieżąco jest wszystko wyprodukowane i wszystko zaraz leci do klienta. Ludzie z całej Polski, również są z Anglii, są z Niemiec. Co jest najciekawsze, nie? Ci, którzy mają pieniądze, nie? To zamawiają przez internet, a ci, co nie mają pieniędzy, chodzą po sklepach. I nakupują, można powiedzieć, barachła. Tu są tak, że po prostu dostawaliśmy różne odznaczenia, różne certyfikaty, różne nagrody. Uważają nas tak jakby za pionierów rolnictwa ekologicznego. Nie? Ja wolę takie podziękowania od szkół. Mamy przeważnie około 1000 młodzieży, który rocznie do nas zagląda i po prostu przygląda się, jak wygląda rolnictwo ekologiczne. Patrz, jaki ładny portret. To zrobili ci niepełnosprawni. I teraz ciekawostka, nie? Syn wpadł na pomysł na Facebooku i dał pytanie do ludzi, co robią z naszych produktów. I w ciągu 3 miesięcy powstała książka. A tu jeszcze ludziom wysyłamy, ponieważ jest problem z tymi klikami. Kliki uwielbiają produkty ekologiczne. Gdyby był glifosat, klik nie wchodzi. To są mąki, różnego rodzaju mąki. Tu jest najdroższa mąka, to jest mąka z samopsy. Najdroższe? Najdroższa. Bo to jest dzika pszenica. To jest najlepsza pszenica. Białko tej pszenicy ma dobry układ aminokwasowy. Każda paczka taka idzie bezpośrednio do konsumenta. Kto pakował? Iza. I patrz, wszędzie są zdjęcia, nie? Jak pracownicy mają tak jakby kontrolę nade mną. Albo ja nad nim. Czarownik. Czym bardziej będziesz siedział tu, tym bardziej się będziesz bał. Jak zrobisz dobry uczynek, uprawisz glebę, zasiejesz, to masz radość w sercu. A jak siedzisz i obejrzysz dobry film, no pięknie, ładnie, ale film się skończy, a ty nic nie zrobiłeś. Dlatego trzeba wszystko robić, żeby nie marnować czasu. Pamiętaj jedno. Ty nie pracujesz dla siebie, ty pracujesz dla innych. Jak będziesz ludzi dobrze żywił, to będziesz miał dobrych ludzi. A jak będą mieli chore ciała, chore mózgi, to będą chore decyzje i mamy takie przykłady teraz widoczne, naocznie. Dziękuję bardzo. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie video i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych rolnicy w Polsce. Mieczysław Babalski. Dziękuję. I gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o wasze działania? Możecie znaleźć informacje na YouTubie, wrzucać hasło Biobabalscy, Mieczysław Babalski, wejść na stronę Biobabalscy, jest sklep internetowy, można kupić produkty bezpośrednio, tak jakby z naszej przetwórni, to co było tu widać, co pokazywaliśmy. Nie mamy żadnych tajemnic. Zapraszam w każdej chwili, nic nie mamy do ukrycia i wszystko wszystkim pokazujemy. Dobra, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.